Cześć! Dzisiejszą podróż zaczynamy z miasta Paphos. Zatrzymaliśmy się w Mayfair Hotel, a auto wynajęliśmy na 3 dni w cenie 85 euro z pełnym ubezpieczeniem oraz bez depozytu. Wyruszyliśmy zaraz po śniadaniu, około 8:30. Pogoda była bardzo ładna, słońce i około 17 stopni. Pamiętajcie, że ruch na Malcie jest lewostronny. O tej porze roku ruch na wyspie jest bardzo mały. Pierwszym celem podróży była skała Afrodyty, oddalona 25 minut jazdy od miasta Paphos. Na 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Nazwa pochodzi od greckiej bogini Afrodyty, która wyszła z morza narodzona z morskiej piany. Bogini na miejscu nie było, tylko kilku polskich turystów. Parking jest darmowy, zaraz obok duży sklep. Przejście tunelem pod ulicą. Zanim je zauważyliśmy, przeszliśmy przez ulicę, a widok z góry wyglądał właśnie tak. Trasa na plażę trwała może 2 minuty. Wejście piaszczysto-kamieniste, zaś sama plaża z dużymi kamieniami. Woda miała 20 stopni, przynajmniej tak nam podpowiadało Google. Woda na pierwszy moment chłodna, ale bardzo przyjemna. Przejrzystość dobra, sami zobaczcie. Na samą skałę trzeba się trochę wspinać. Wejście i zejście jest śliskie, ale możliwe do pokonania dla amatorów górskich wycieczek. Widok podobny do tego z ulicy. Po 40 minutach wróciliśmy do auta i pojechaliśmy dalej. 1,5 kilometra dalej trafiliśmy na parking z małą kapliczką i pięknym punktem widokowym na skałę Afrodyty. Tutaj woda wyglądała jak z pocztówek. Kolejnym naszym punktem jest Pissuri Beach, oddalone o 10 km i 15 minut jazdy. Na trasie krótka przerwa na parkingu Two Friends Tavern z takim widokiem. Po chwili dojechaliśmy na miejsce. Plaża była szeroka, kamienisto-piaszczysta, praktycznie pusta. Spotkaliśmy 2 polskie rodziny. Woda na brzegu trochę brudna od wodorostów, zejście łagodne. Z plaży widoczny był punkt widokowy, na który się wybraliśmy, również znaleziony na mapach Google'a.
5 minut później mieliśmy taki widok i kolejną przerwę. Trafiliśmy nawet na tunel o długości 900 metrów. Następną atrakcją na trasie są wykopaliska miasta Kurion, które znaleźliśmy przez przypadek. Jeżeli wykopaliskowe rzeczy Was nie interesują, przesuńcie albo przyspieszcie film o kilka minut. Wejście kosztowało 4,5 euro. Oczywiście jest to cena z grudnia 2023 roku. Parking w cenie, przyda się coś na głowę, bo obejście całości zajmuje około 2 godziny. Na pierwszy rzut ukazuje się nam muzeum, teatr oraz ruiny domu przykryte dachem z imponującym punktem widokowym na końcu. Uważajcie, żeby nie przeoczyć całych wykopalisk, bo druga część starożytnego miasta znajduje się po drugiej stronie ulicy. Teren jest bardzo rozległy. Najstarszy z odnalezionych budynków datowany jest na początek epoki hellenistycznej, około 325 rok przed naszą erą. Najbardziej imponujący z obiektów jest teatr grecko-rzymski. Powstał w II wieku przed naszą erą. Bezpośrednio z teatrem sąsiaduje rozległy budynek zwany domem tego pana. Swój obecny układ otrzymał w pierwszej połowie V wieku. W centralnej części budynku znajdował się wewnętrzny dziedziniec otoczony kolumnadą. Największym skarbem zabytku są zachowane w dobrym stanie mozaiki podłogowe przykryte dachem. Możemy na nich zaobserwować motywy chrześcijańskie, m.in. rysunek ryby. Oprócz wymienionych miejsc po drugiej stronie ulicy znajdziemy ruiny domu Achillesa, dom gladiatorów, agorę oraz łaźnię. Jest to prawdziwa gratka dla wielbicieli wykopalisk. Wyjeżdżamy ze starożytnego miasta Kurion i kierujemy się w stronę miasta Limassol, o którym opowiem Wam w kolejnym filmie. To tyle na dziś, cześć. Nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału.